Cześć, jestem Ania. To ja jeżdżę samochodami w ujęciach u Marka Wieruszewskiego. Po objeżdżeniu kilkuset różnych modeli mam swoje przemyślenia i będę się nimi dzielić z Wami na tym kanale. Zapraszam! Tę serię zacznę od nowego Citroena C3, który, nie czarujmy się, jest samochodem typowo kobiecym. Ale niezależnie od tego, czy samochód przeze mnie omawiany będzie kobiecy, męski, terenowy, sportowy, rodzinny, będę zwracała uwagę na te same elementy. Bagażnik, pozycja za kierownicą, funkcjonalność wnętrza, inforozrywka i prowadzenie. Zaczynamy! Sprawdźmy, jak wygląda bagażnik. Kształt regularny, równo 300 litrów, dosyć wysoki próg, ale jestem, nawet ja, 1,60 m, w stanie sięgnąć do końca, nie kładąc się na tym progu. Uchwyty. Ok, tu jest światełko, tu jest taki jeden uchwyt. Może moja torebka? Powiedzmy. Idziemy dalej. Ten egzemplarz nie został wyposażony w jeden element, który moim zdaniem jest tutaj naprawdę bardzo ważny. Jak widać, tu są takie wgłębienia. Można tutaj mieć coś, co z braku lepszego słowa nazwę po angielsku airbumpami, czyli takie miękkie coś, co można uderzyć bez straty dla karoserii samochodu. Co można uderzyć, czym Ty możesz uderzyć. Wiem, takie rzeczy nie powinny się dziać, ale umówmy się, kto z nas nie miał przycierki na parkingu? No więc to jest warte tych 800 zł, które trzeba za to zapłacić, chyba że bierzesz topową wersję Citroena C3, bo wtedy masz to w pakiecie. Okay. Obawiam się, że albo tak, albo nijak. Kolejny paznokieć. I to, proszę Państwa, są ważkie ludzkie problemy. Powinnam to pewnie nagrać, mówiąc kulturalnie, że uszkodziłam kolejny paznokieć. Ale Czy znalazłaś wygodną pozycję za kierownicą? w dupie. Tak, znalazłam. Jest mi dobrze. Jedźmy. Czekaj, dobrze, pokaż jeszcze inforozrywkę. Tym drugim paznokciem, który mam... Daj mi drugi plaster na drugi paznokieć. Inforozrywka, tak. Dokąd chcielibyśmy dojechać? Powiedzmy na Puławską. Jasne. Miasto. Numer? 321. O ile jest taki? Jest 320, może być? Dobrze, ekologiczna. Proszę bardzo. Proszę. Tak, wiem. Okej, bardzo fajne jest to, że on od razu zaczyna podpowiadać, jak zaczynam pisać nazwę, to on od razu zaczyna podpowiadać, że pół to może być Pułkowa, Puławska i jakaś tam inna, dzięki czemu nie muszę całego tego pisać. Plus. W samochodzie potrzebuję mieć pod ręką 3 rzeczy. Telefon, bo gdyby coś mi się stało, to może jednak wolę go mieć tutaj niż ani w skrytce tam, ani tym bardziej w kufrze z tyłu, jak ktoś mi w ten kufer wjedzie. Więc telefon jest. Nie, to jest w porządku. On nie będzie stąd wypadał. Zwykle potrzebuję też mieć okulary przeciwsłoneczne, bo być może pogoda się jednak magicznie zmieni. Dzisiaj zmieniała się już 4 razy, więc uważam, że to jest rozsądne, ale no nie wiem. Może spróbuję tutaj.
szału nie ma, bo będzie klekotać na każdym zakręcie. I trzecia rzecz, którą zwykle mam ze sobą, kawa, woda, jakiś tam napój. Ok, tutaj mamy uchwyty. No nie wiem. Nie, to nie będzie działać. Sorry. Au! Mam sentyment do Citroenów z jednego powodu, z takiego, że miałam Citroena, jak uczyłam się jeździć. Pan ojciec prezentował mi tego starego grata, którym sam już nie miał ochoty jeździć. I w tym samochodzie czuję się podobnie jak w tamtym. Nie jestem pewna, czy to jest ta zaleta, którą powinnam była wymienić, ale ten samochód jest sensowny. On Cię dowiezie z punktu A do punktu B, ale nie oczekuj za wiele. Tutaj dla mnie największym problemem jest ruszanie dynamiczne z jedynki. Nie ma czegoś takiego. I to może być pewne utrudnienie, dlatego że jeśli potrzebuję w miarę szybko zebrać się ze skrzyżowania, to się z niego nie zbiorę. I oczywiście to jest wszystko kwestia bezpieczeństwa, tego się można nauczyć, ale tutaj nie możesz ufać, że samochód wystartuje tak szybko, jak Ty umiesz wystartować. Oczywiście, jeżeli do tej pory jeździłaś Citroenem ZX albo porównywalnym samochodem, to bardzo Ci współczuję. Nie współczuję. To był dobry samochód, jak się człowiek potrzebował nauczyć jeździć i nie wymagał za wiele. Marek pewnie będzie na to narzekał w swoim wideo. Widoczność jest w tym samochodzie jak dla mnie bardzo dobra, ale ja mam 1,60 m wzrostu. W związku z tym siedzę, tak jak widać, dosyć blisko i dzięki temu słupek B kompletnie mi nie przeszkadza. Przy zjeżdżaniu ze skrzyżowania, kiedy muszę się rozejrzeć w obie strony, jest super. Tutaj też jest dobrze. Mogę sobie dowolnie ustawić moje lusterka, także widzę wszystko do tyłu. Właśnie, widoczność do tyłu też jest dobra, bo ten samochód ma w miarę normalny kształt tylnej szyby. Różnie to bywa w innych samochodach. Tutaj jest kamera cofania. Nie jest mi jakoś specjalnie potrzebna. Oczywiście to bardzo ułatwia życie, to jest naprawdę dobry wynalazek, ale nie zmienia to faktu, że fajnie jest umieć jeździć tak, żeby z niej nie trzeba było korzystać. Tak przedstawia się Citroen C3 z mojej perspektywy. Kolejny samochód już za tydzień. Tymczasem zasubskrybuj kanał, zajrzyj na mojego bloga jestpięknie.pl, zajrzyj też do mnie na Instagrama. Wszystkie linki poniżej. Dzięki i do zobaczenia.